Cześć, z tej strony Kasia. Cześć, z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo, Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z duszą. w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, wsłuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. Cześć piękna duszo. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie należał do Alicji. Porozmawiamy tutaj o Human Design. To od jakiegoś czasu jej konik i pasja, możemy tak to nazwać? No chyba możemy, bo bardzo dużo siedzę w temacie i od kilku miesięcy zgłębiam wszystko, co jest dostępne w internecie i w książkach a propos Human Design. Tak więc dzisiaj oddaję głos Alicji, bo dla mnie Human Design to jest po prostu czarna magia i bardzo ważne dla mnie było, żebyście dowiedzieli się dzisiaj, co w trawie piszczy, o co chodzi, bo ja zrobiłam taki mały research i wyszło mi, że Human Design to taka mapa, można powiedzieć, że instrukcja obsługi. I jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, to, że są 4 typy i człowiek składa się z 9 centrów. I tutaj może się zatrzymam, bo to naprawdę bardzo złożony temat. Także Alicja, oddaję Tobie głos. No pięknie, ale to początki już znasz i nie jest to dla Ciebie taki... Nie jesteś taka zielona w tym temacie. Niby zrobiłaś mi ten odczyt, ale dalej jakoś czuję się jak dziecko we mgle. Dlatego dobrze, że to będzie wszystko nagrane, bo wiesz, wtedy jak o tym rozmawiałyśmy, to było te właśnie tyle informacji, których naprawdę nie dało się tak szybko przyswoić. Dlatego cieszę się na ten dzisiejszy odcinek. Od razu tutaj powiem, że z tym odczytem to jest tak, że jedno to zrobić odczyt, a drugie to wejść w niego. Czyli możemy się dowiedzieć, co tak naprawdę energetycznie sobą reprezentujemy. Natomiast inną kwestią jest praca z tym odczytem. Ale do tego tematu jeszcze przejdziemy w dalszej części. Dlatego dzisiaj ja się tak śmieję, że Alicja zostanie przepytana przeze mnie i zaczynamy. Więc może na początek dobrze byłoby powiedzieć tak właściwie, czym jest ten Human Design, ale z Twojej perspektywy i czy da się w ogóle przetłumaczyć to na język polski, czy jest jakiś polski odpowiednik tej nazwy? To ja może zacznę od drugiego pytania, czyli czy jest jakaś możliwość przetłumaczenia tego na język polski? No nie ma. W internecie możemy znaleźć to po prostu pod angielskim hasłem Human Design. Human, czyli człowiek, design, czyli projekt, ale jakby powiedzieć o tym, że to projekt człowieka, to brzmi to bardzo sztywno i jakoś nie rezonuje przynajmniej ze mną. Natomiast tak jak już powiedziałaś, Human Design to najprościej mówiąc instrukcja obsługi człowieka. Chociaż dla mnie to też taki zbyt mechaniczny i bardzo toporny opis. W skrócie mówiąc, jest to system, który pozwala lepiej poznać i zrozumieć siebie. No i tutaj od razu dodam, że nie lubię słowa rozumieć, bo to jest, bo tutaj uwikłany jest w to rozum. A w Human Design mówimy dużo o energii, o tym, co nie objęte nauką i rozumem. Czyli o czuciu? O czuciu i o Twojej ulubionej energii. Swoją drogą często mówi się, szczególnie w internecie, że Human Design jest oparty na pseudonauce. Przynajmniej tak odnosi się do tego strona krytykująca ten system. No ale wtedy jak wyjaśnić to, że on działa? Bo kiedy analizuję projekty, to bardzo często słyszę, ja tak mam, to tak bardzo ja, skąd wiedziałaś? Aha, to wiele wyjaśnia, wow. To są takie najczęstsze reakcje. Więc coś w tym Human Design jest i moim zdaniem warto dać temu systemowi szansę. Czyli rozumiem, że Ty używasz nazwy Human Design, nie wymyśliłaś sobie jakiejś takiej swojej? Nie wymyśliłam sobie swojej i przyjęłam po prostu Human Design. Projekt człowieka mi nie odpowiada i jednak jeżeli chcemy coś znaleźć na temat Human Design w internecie czy w książkach, to trzeba się posługiwać tym terminem. Dobrze, to już odhaczamy ten punkt. Ale brakuje mi jeszcze jakiejś informacji, skąd się wywodzi Human Design.
No i to jest świetne pytanie, bo właśnie human design wywodzi się z wielu nurtów i ja uwielbiam, jak jakiś system nie jest taki jednostronny, tylko włączy właśnie wiele dziedzin, wiele źródeł i taki jest właśnie human design, bo znajdziemy tam między innymi astrologię, czyli próbę wyjaśnienia tego, jak ciała niebieskie, planety i gwiazdy oddziałują na nasze życie. Mamy też do czynienia z systemem czakr, bo w systemie Human Design mamy do czynienia z 9 centrami energetycznymi, o czym już wspominałaś, Kasia. No ale Human Design wywodzi się też z I Ching, i to jest pochodząca z Chin księga mówiąca o przemianach. Pierwsze słyszę. Dosłowne tłumaczenie to The Book of Change, czyli Księga Zmian. I co ciekawe, w tym I Ching mamy 64 heksagramy, a w kodzie DNA mamy 64 kodony. I tutaj Wow. też nie da się przeoczyć oczywistej korelacji. To znaczy dla mnie ona jest oczywista i w Human Design jest ona jakby oczywista. No ale mam nadzieję, że też to widzicie. I słyszycie. I słyszycie. Dokładnie, bo my tutaj podcast nagrywamy. No i jeszcze mamy w Human Design elementy żydowskiej kabały, a także elementy fizyki kwantowej. Jeju. No więc mamy naprawdę tego bardzo dużo. No ale czekaj. To teraz powiedz nam, kto to wymyślił w takim razie, skoro składa się to z aż tylu elementów. No i to jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj nie bazujemy na żadnej nauce, badaniach czy dowodach. Niemożliwe. No Alicja, jakie zmiany. No, Nie ja trzeba zawsze taka potwierdzeń. racjonalna, Tak. a tutaj żadnych badań i dowodów. Ale wiesz, w sumie cały nasz podcast jest właśnie taki, żeby otwierać się na nowe możliwości, na nowe spojrzenie, więc no super. No, Human Design super się tutaj wpasowuje, bo jest właśnie takim nowym, świeżym spojrzeniem, chociaż nie takim całkiem nowym, bo właśnie kiedy pytasz mnie o pochodzenie, to muszę tutaj powiedzieć o takiej osobie jak Robert Krakauer z Kanady, którego potem można znaleźć pod pseudonimem Ra Uruchu. O, I no i to weź jest- to wygoogluj. No jak? Napiszemy w opisie odcinka. Dokładnie. I on na początku 1987 roku miał po prostu channelingi przez kilka dni. Aha, czyli miał po prostu połączenie ze źródłem. Był natchniony, tak to można najprościej opisać, tak? Tak to można opisać. I on spisał w ciągu tych kilku dni całą wiedzę, która mu się, nie wiem jak to nazwać, objawiała. No i teraz pewnie niektórzy wyłączają podcast. Na pewno Natomiast- coś zostanie. No, mamy nadzieję. Natomiast moim zdaniem, czym różni się ta historia od na przykład historii objawień, w które niektórzy wierzą? Tak. Wiele takich objawień właśnie zyskuje na wiarygodności przez to, co dzieje się po na przykład wypiciu cudownej wody ze źródełka. No i to jest też, cóż, kwestia wiary. I może dla niektórych będzie to wielkie uproszczenie, ale tak samo jak do cudownej wody można właśnie podejść, moim zdaniem, do Human Design. Sprawdź i zobacz, czy działa. Wiemy już też, że energia podąża za uwagą, więc kwestia cudu to kwestia otwartości na możliwość jego wystąpienia i wiary w to, że zadzieje się tak, a nie inaczej. Zresztą ja też mam taką zasadę, że nie ma co przekonywać nieprzekonanych i nie chcę tutaj robić żadnej krucjaty. Także kto ma skorzystać z Human Design i kto czuje, że temat jest warty zainteresowania, ten tak czy siak to zrobi. Dokładnie, ten temat jest taki, tak obszerny, że jak dobrze wiesz, piękna duszo, nie jesteśmy w stanie o wszystkim tutaj opowiedzieć, więc jeśli do teraz zainteresowały Cię te treści, to zapraszamy Cię do kontaktu z Alicją. Ona na pewno da Ci więcej wskazówek. No ja bardzo zapraszam. Tak. Kasia, jakie tam masz pytania jeszcze dla mnie? No, na pewno pytanie takie podstawowe, czy trzeba spełnić jakieś warunki, żeby zrobić sobie taki odczyt? Warunki są bardzo proste, bo tak naprawdę trzeba znać datę, miejsce i bardzo ważne, a nawet kluczowe, godzinę urodzenia. I na podstawie tych 3 informacji jesteśmy w stanie wygenerować swój graf. I jest pełno stron internetowych, na których praktycznie w kilka sekund można go wygenerować. Natomiast samo wczytanie się i analiza grafu, to w zależności od poziomu wchodzenia w głąb grafu, no to są długie, fascynujące godziny, podczas których odkrywamy siebie. I też fajne jest to, że te strony internetowe bardzo często świadczą takie usługi darmowo, prawda?
Wchodzisz po prostu na stronę internetową i dostajesz taki podstawowy obrazek, bo tak to trzeba nazwać, po prostu tego swojego ludzika, gdzie są umieszczone Twoje właśnie centra. Ale żeby, wiadomo, wczytać się bardziej, no to już trzeba zapytać eksperta, który po prostu przedstawi opis, taki głębszy. Szczerze mówiąc, ja uważam, że można się w ten graf zagłębić samemu. Natomiast z własnej perspektywy, bo ja też robiłam sobie taki odczyt Human Design, wiem, że zadanie pytań przez osobę z zewnątrz, która popatrzy na ten graf, na przykład nie znając Ciebie, jest też zupełnie innym doświadczeniem. I taka osoba, która siedzi w tym systemie Human Design, ona wie, jak analizować te centra, ona wie, jak dostać się do tych bram, czy powiązać to z Twoim życiem. Ona dokładnie wie, jakie są zależności pomiędzy bramami, kanałami. Ja wiem, że to wszystko teraz brzmi tak bardzo magicznie, kosmicznie. Kaftanowo. Kaftanowo, dokładnie. To ja Ci tutaj przerwę, żebyśmy wróciły jednak do tego pytania, czyli jakie warunki. Dobrze, wiemy, data, godzina, miejsce, ale jeśli ja nie znam godziny urodzenia, to co? To wtedy ja bym skontaktowała się z rodzicami, jeżeli jest tylko taka możliwość, bo mama często pamięta i można pomóc. Jeśli nie, to można spojrzeć w książeczkę zdrowia, bo wiele osób jeszcze ma i tam właśnie zawsze była wpisywana nie tylko grupa krwi, nie tylko data, ale też godzina urodzenia. A jeżeli nie, to jeszcze słyszałam o takiej możliwości, że można wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego po skrócony odpis aktu urodzenia i czasami tam też stoi godzina urodzenia. Nie wiem, nie sprawdzałam, ale słyszałam, że niektórzy właśnie tam znaleźli odpowiedź. I wyobrażasz sobie teraz miny pani w okienku, jak zawsze trzeba zdeklarować się, po co Ci taki odpis, a Ty wpisujesz do Human Design? Nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, ale jeżeli ktoś to będzie robił, to poprosimy o komentarz. Tak. Okej. No dobrze, powiedzmy, że mamy już wszystkie informacje, które trzeba przekazać, żeby taki odczyt mógł się zadziać. I powiedz nam, Alicja, z czego on tak właściwie będzie się składał? I czy na przykład ja mogę poprosić o taki ogólny odczyt, czy po prostu jakiś biznesowy, życiowy, miłosny? Jak to wygląda? No to zaraz odpowiem na to pytanie, z czego on się składa, bo to jest takie pytanie techniczne i postaram się trochę wejść w szczegóły. Natomiast taki odczyt można zrobić z różnych perspektyw, tak? I tak jak powiedziałaś, można zrobić odczyt biznesowy, można zrobić odczyt taki bardzo podstawowy, można nawet połączyć dwa grafy i odczytać szczegóły dotyczące relacji. Czyli z partnerem. Z partnerem, z mamą. No tak, przecież ze z mną też siostrą. sprawdzałaś, że o co tu chodzi, że my się dogadujemy, tak? Dokładnie. Połączyłam też nasze grafy i zobaczyłam, co mamy, czego nie mamy, gdzie się dogadujemy, nad czym musimy popracować. Więc w zależności od tego, co nas trapi, albo gdzie chcemy, gdzie potrzebujemy zadać pytanie i znaleźć odpowiedź, to w zależności od tego, jak patrzymy na ten graf, z której strony podejdziemy i na co konkretnie spojrzymy, bo możemy spojrzeć na strategię, możemy spojrzeć na autorytet, możemy spojrzeć na bramy, tam znajdziemy różne odpowiedzi na różne pytania z różnych obszarów naszego życia. No a teraz z czego się składa? No to już powiedziałaś, że jak wygenerowałaś graf, to zobaczyłaś tam takiego ludzika. No widzimy tam taką grafikę, która przedstawia człowieka z 9 centrami energetycznymi. I to się nazywa właśnie graf Human Design. I one mogą być albo zakolorowane, albo nie. A czy każdy z nas ma jakiś swój odrębny, nie wiem, kolor? Nie. To wygląda tak, że mamy dwa typy centrów. Albo jest on niezdefiniowany, czyli niezakolorowany, czyli w trybie dziennym będziesz go miała na biało, albo w trybie nocnym na czarno na tym grafie, a zakolorowany może mieć różny kolor, żółty, zielony, czerwony. To, jaki ma kolor, nie ma znaczenia. Ważne, że jest zakolorowany, czyli jest zdefiniowany. Zdefiniowany, czyli zamknięty, czy otwarty? Tutaj nie operujemy tym z zamknięciem, otwarciem. Tutaj operujemy tylko pojęciami jest zdefiniowany albo nie. Jeżeli jest zdefiniowane centrum energetyczne, to jest to nasz zasób.
Czyli na przykład masz zdefiniowaną śledzionę, to jest jeden z centrów energetycznych, to znaczy, że na przykład masz zdefiniowaną intuicję. To jest ta energia intuicji, którą wysyłasz do świata, którą emanujesz. Natomiast ludzie z niezdefiniowanym centrum energetycznym śledziony, w zależności od tego, jak zostali uwarunkowani, jaką energię przyjmują z zewnątrz, to mogą mieć lepszą lub słabszą tę intuicję, tak? Ale to jest to centrum niezakolorowane, czyli podatne na uwarunkowania z zewnątrz. To jest tam, gdzie my przyjmujemy energię. No dobrze, to idąc tym tropem, jeśli mam zdefiniowane centrum gardła, to jestem dobrą mówczynią? Jesteś dobra w manifestacji, jesteś dobra w wyrażaniu się, jakby mówisz zawsze swoim głosem, masz swoją prawdę, to jest Twój zasób. Natomiast jeżeli ktoś ma otwarte centrum gardła, to może na przykład przejmować głos innych, jakby starać się kopiować głos innych, kopiować powiedzenia innych. To może być tylko taki jeden z przykładów, ale w zależności od tego, jak się uwarunkujemy, z kim przemywamy, to z otwartym centrum gardła jest większe prawdopodobieństwo, że na przykład tak zaczniemy mówić. I tutaj powiedzonko, z kim się zadajesz, takim się stajesz, jednak ma rację bytu. Zdecydowanie ma. Bo między sobą też jakby dzielimy się, tak, tymi centrami, że jeśli mi czegoś brakuje, to mogę czerpać od Ciebie, tak? No to właśnie tutaj wchodzimy w ten temat, jak się łączą ze sobą grafy. I to jest to, co ja właśnie zrobiłam z naszymi grafami, kiedy je połączyłam i zobaczyłam, z jakich centrów ja mogę czerpać od Ciebie energię, a z jakich Ty możesz czerpać ode mnie. Ale nie jesteśmy żadnymi wampirami energetycznymi, żeby była jasność, to jest całkiem coś innego. Dokładnie. No dobrze. Idąc dalej, widzimy właśnie koło tej grafiki, wokół niej, dwie kolumny. Po lewej czerwoną kolumnę, która pokazuje nasz projekt i reprezentuje to, co w nas nieuświadomione, albo to, co kryje się w naszej podświadomości. Wiesz, niejednokrotnie już mówiłyśmy o tym, że my schodząc tutaj na ziemię mamy jakiś plan, mamy jakiś cel, plan duszy i czy tutaj właśnie możemy też to tak nazwać, że to jest takim planem? Możemy to właśnie pod to podciągnąć, dlatego, bo ten projekt, czyli ta czerwona kolumna, bazuje na tym, jak układały się planety na 3 miesiące przed naszym urodzeniem. I to jest ta właśnie czerwona kolumna nieuświadomiona. A jaki ona ma ogromny wpływ, prawda, na nasze życie, jak właśnie o czymś nie wiemy i często ścieramy się z czymś, walczymy, jak to się tak przysłowiowo mówi, z wiatrakami i nie rozumiemy, dlaczego coś nam nie wychodzi i właśnie może dlatego, tak, że no nie mamy tego, nie wiem, połączenia, nie wiem jak to powiedzieć. Nie mamy tej świadomości, bo to jest właśnie ukryte. I często jest tak, bo tutaj chciałam powiedzieć jeszcze, że po drugiej stronie widzimy tę czarną kolumnę, która pokazuje naszą osobowość i reprezentuje to, co świadome, czyli to wszystko, co ukształtowało się w nas w momencie urodzenia. No dobrze, reasumując, czyli po lewej stronie mamy kolumnę nieuświadomioną, czerwoną, a po prawej mamy uświadomioną, czarną. Brawo. I tutaj postawiłabym kropkę, bo temat jest, jak już wspomniałyśmy, bardzo obszerny. Zwoje pewnie już się wszystkim powoli przepalają. I zaprosiłabym Ciebie, Alicja, do następnego odcinka, żebyś kontynuowała ten temat. Bardzo chętnie. No to co, piękna duszo, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Pa!